Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking. Za pomocą magicznego pstryknięcia przeniesiemy się teraz do klona i pokażę wam Fresher system. I już jesteśmy przy klonie i opowiadam wam o kolejnym systemie, jakim jest Fresher. O, i przypadkiem jest z nami Tomek. Siema, Eniu! Tomek pomoże mi w tym, żeby opowiedzieć, co to jest Fresher, dlatego że to jest skomplikowane. A Tomek jest autorytetem i będziemy tutaj wam opowiadać, jak działa system Fresher. Więc zacznijmy od tego, że system Fresher działa równolegle z systemem ALS, który pokazywałem wam w tamtym fokusie. W tym aucie mechanicznej pomarańczy system ALS był troszkę inny. Tu ze względu na to, że mamy inny kolektor, inną przepustnicę, inny zawór, ten system ALS działa tak samo, ale wygląda inaczej. Więc porozmawiamy teraz o systemie, który wspomaga system ALS i pozwala na to, żeby samochód bardziej płynnie jechał. Czyli wracamy do tego dodatkowego zaworu, który tutaj nie jest przykręcony, ale on jest. Tomek, powiedz nam, po co nam drugi zawór? To może jeszcze inaczej. W ogóle po co wymyślono Fresher? No właśnie, po co to wymyślono? Po co to ma być? Tak. Największy kłopot, jaki jest w systemie ALS, to jest taki, że przy nadmiarze ciśnienia w układzie ssącym zaczyna nam potocznie pchać samochód do przodu. To, co wam mówiłem przy mechanicznej pomarańczy, czasami na zakręcie, przed zakrętem, jak puszczacie gaz, a jedziecie na bardzo agresywnym podtrzymaniu ALS, samochód sam podnosi obroty i sam jedzie. Bo turbina cały czas, co robi Tomek? Pompuje, bo turbina cały czas pompuje. Szczególnie kiedy w ogóle zaczynamy hamować, a działa bardzo agresywnie ALS, to samochód nie daje się zahamować, bo cały czas pcha do przodu tam ALS. I żeby tak się nie działo, tak, wymyślono system Fresher. Anglicy. Tak, Anglicy. Anglicy w Montunie stwierdzili, że zrobią takie obejście, czyli taki bypass, żeby to ciśnienie, które tutaj się magazynuje w tych rurach i w tym naszym pięknym interkulerze, żeby je wypuścić. Ale żeby nie wypuścić je do atmosfery, żeby nie stracić tej energii, to na co wpadli? Dokładnie tak. Wpadli na to, że przy okazji pozbywania się tego ciśnienia napędzą nim turbosprężarkę. Czyli mamy dodatkową rurę, która wychodzi. Mały obieg mamy mały obieg, dodatkową rurę, która. O, tu brakuje kawałka, ale ja już ten kawałek mam. Tak, w drugą stronę, to powinno być tutaj, właśnie tak. I to jak jest tak, nie musimy tego wkładać, ale załóżmy, musicie nam zaufać, że to jest obieg tutaj zamknięty. Przez ten zawór wraca tymi rurkami powietrze do kolektora, jak widzicie, do kolektora wydechowego. Tutaj są 4 rurki, gdzie to powietrze, które jest pompowane przez turbinę, wraca do kolektora, właściwie wypada do kolektora wydechowego, omijając w ogóle cały ten układ. Omija intercooler, omija przepustnicę, kolektor ssący, w ogóle omija silnik, w ogóle nie wpada do cylindra. Leci prosto do wydechu, napędzając, wpadając do turbiny, ale już nie z tej strony, tylko z tej drugiej strony. I w połączeniu z systemem ALS, czyli z tym wybuchem z opóźnionym zapłonem, to powietrze pod ciśnieniem napędza nam wirnik strony ciepłej, tak? Dokładnie tak. Czyli dzięki temu zaworowi, który tutaj jeszcze nie jest zamontowany, mamy cały czas równe ciśnienie w kolektorze ssącym i w interkulerze. Tak naprawdę to, co powiedziałeś na początku rozmowy, że ten system jest małym obiegiem, czyli z tej części turbiny powietrze leci do tej części turbiny. Tak. Czyli turbina jest perpetuum mobile, sama się napędza. Małym perpetuum mobile, pod kontrolą. Pod kontrolą, pod warunkiem, że jeszcze ten system ALS wspomaga to wszystko, że to działa i że te tłoki pracują. Dokładnie. I że tam wybucha cały czas ta mieszanka i że ten samochód cały czas chodzi, ale mamy to pod kontrolą. A powiedz nam, dlaczego to tak szybko działa potem? Czyli jeżeli te dwa systemy połączymy, czyli połączymy system ALS i połączymy system Fresher, to dlaczego tak to szybko działa gaz potem? Bo ten gaz działa raptownie. Gaz reaguje na duś
i on od razu jest przy tych dwóch systemach, a przy ALS-ie tak nie jest. Mamy w ten sposób utrzymane zadane ciśnienie w układzie ssącym. Okej, czyli mamy cały czas równo. Można powiedzieć tak, oczywiście tego się nie da całkowicie utrzymać, żeby było równo, ale mamy jakieś zadane ciśnienie. W momencie, kiedy chcemy z niego skorzystać, nie mamy nadmiaru ciśnienia, tak jak jest w ALS-ie, że się wciska przepustnicę i nagle jest eksplozja mocy. Okej. Czyli tutaj mamy normalnie, mamy to ustabilizowane. Silnik dużo płynniej oddaje moc. Mamy po zamknięciu się tego wszystkiego, jeżeli wciskamy przepustnicę, jakby wracamy do naszego jakby początkowego stanu, tak? Czyli ta turbina, która działa w systemie tego świeżego powietrza i w systemie ALS, powinna przez 2-3 sekundy utrzymać 100 000 obrotów na minutę, jeżeli to będzie jej wyjściowa prędkość. Tak. Bo w systemie tylko ALS, pozbawionym systemu świeżego powietrza, ta turbina w ciągu tych 3 sekund ona zwolni o 10 000, a potem będzie zwalniała jeszcze bardziej, albo będzie się rozpędzała. To zależy, co my zrobimy w tym momencie, bo jak będziemy hamować i ten ALS będzie bardzo agresywny, to ona będzie się napędzała i ona będzie nam robiła krzywdę. Kłopotem jest to, że w momencie działania ALS-u, jeżeli jest za wysoka prędkość turbiny, zaczynamy ciśnienie upuszczać zaworem US-gate. Tak. Ale upuszczanie zaworem US-gate jest strata poweru. Ale bardzo duża jest spadek prędkości turbiny. Wtedy. Czyli w momencie, kiedy ten zawór US-gate zaczyna działać, turbina bardzo zaczyna zwalniać. Ale kolejna ciekawostka, powiedz nam w takim razie, dlaczego tu jest US-gate jeszcze? On jest już dla bezpieczeństwa w tym momencie, tak? Byśmy wtedy wysadzili turbinę. No musimy gdzieś spowodować ograniczenie obrotów sprężarki. W ten sposób kontrolujemy płynnie pracę sprężarki, która ma, załóżmy, stałe obroty albo jest w jakichś optymalnych obrotach, nie zaburzając pracy silnika, czyli nie pcha tam się ciśnienie i kierowca, który chce hamować, hamuje tak jak zwykłym cywilnym samochodem. Naciska hamulec, nic go nie pcha, nic się nie dzieje. Turbina chodzi po małym obiegu, w cudzysłowie, bo ten zawór chodzi stopniowo. On w taki charakterystyczny sposób ćwierka, bo to powietrze tu jest pod ciśnieniem jakby wtłoczone, więc jest takie charakterystyczne ćwierknięcie i to sobie chodzi w małym obiegu. On to robi raz, 2, 3, czasami 4 razy przy zdjęciu nogi z gazu. Jak otwieramy przepustnicę, to się zamyka i wracamy do pełnej sprawności sprężarki, czyli ona już jest wstępnie rozpędzona i jakby z pełnym impetem z powrotem zaczyna pompować ciśnienie do silnika. A się nagadałeś, muszę skończyć. Podobno system świeżego powietrza, czyli Fresh Air, został wymyślony w podobnym czasie, jak został wymyślony bezpośredni wtrysk w silnikach takich właśnie wyścigowych, rallycrossowych, i że sprawność układu Fresh Air jest dużo większa, kiedy jest silnik z bezpośrednim wtryskiem. Ja tu nie mam silnika z bezpośrednim wtryskiem, to jest wtrysk bezpośredni, bo już według przepisów nie wolno tego robić. Nie wiem zresztą, czy by się dało zrobić to w Cosworthie, w Głowicy. Pewnie by się dało, jakby zrobili. Smith & Jones, jakby do nich zadzwonić i powiedzieć, że jest takie wyzwanie, oni by to zrobili. To nie ma problemu, ale nie wolno, przepisy zabraniają. Ale myślisz, że wydajność tego silnika przy bezpośrednim wtrysku z tym systemem Fresh Air jest większa? Byłaby większa, tak. Bo w ogóle sprawność silnika przy bezpośrednim wtrysku jest większa i silniki produkują większą ilość newtonometrów. Dokładnie. Także taki silnik z pośrednim wtryskiem kosztuje biliard funtów, a z bezpośrednim wtryskiem 40 biliardów funtów. Także nie mamy, bo przepisy zabraniają być takim bogatym. Także dziękujemy Ci, Tomek, bardzo za to, że nam opowiedziałeś, jak działa Fresh Air. Fresh Air, nie Air Fresh, pamiętajcie, bo Air Fresh to może być odświeżacz do powietrza. Fresh Air, bo dostałem zjebki za to od znajomych. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about.